W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak w prosty sposób namalować ornamenty na paznokciach. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku pokażemy ornamenty, a zrobi to Aleksandra Woś. Hej, nazywam się Aleksandra Woś i jestem instruktorką marki Indigo. Swoje centra szkoleniowe mam w Radomiu, jak i w Grójcu, do których bardzo serdecznie Was zapraszam. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak namalować ornamenty, a do tego użyjemy najnowszej kolekcji Holy Hay oraz produktu z serii Arte Brillante w kolorze Black Poison. Serdecznie Was zapraszam. Produkty i narzędzia, jakich użyjemy w dzisiejszym odcinku, to lakier hybrydowy w kolorze Holy Hay i żel do zdobienia Arte Brillante Black Poison, top z drobinkami Top Ciuszek, top Super Matte i pędzel do zdobień Master Nail Art 007 oraz Master Nail Art 006. Ponadto przydadzą się cleaner wipe off, protein base, metalowe kopytko, szkiełko nail art, buffer o gradacji 220 i sonda. Na początek odpowiemy sobie na pytanie, czym są ornamenty. Brzmi jak wzorki, takie na paznokciach, ale tak naprawdę ornamenty to integralna część naszej kultury i sztuki jako nas, ludzi na świecie. Już w starożytności dało się zaobserwować wszelkiego rodzaju ornamenty, które zmieniały się wraz z biegiem czasu oraz szerokością geograficzną. W przypadku paznokci możemy tworzyć ornamenty fragmentarycznie lub na całych paznokciach i używamy do tego najcieńszych i najbardziej precyzyjnych pędzelków Master Nail Art. Paznokcie naszej modelki opracowaliśmy wcześniej. Usunęliśmy skórki i nałożyliśmy bazę hybrydową w kolorze Sophisticated. Metalowym kopytkiem odpychamy skórki, aby móc głębiej nałożyć kolor. Na całą powierzchnię płytki aplikujemy hybrydę w kolorze Holy Hay, zabezpieczając przy okazji wolny brzeg paznokcia. Na szkiełko nail art wykładamy kroplę koloru Holy Hay i zanurzamy w niej pędzel Master Nail Art 006. Przy pomocy pędzla malujemy kolorem podskórki i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Jak pewnie zauważyliście, Ola pracuje nieco inaczej w przypadku aplikacji koloru. Często widzieliście na tym kanale, żeby pierwsza warstwa nie dojeżdżała do skórek i dopiero druga podchodziła pod nie. A Ola robi na odwrót, już przy pierwszej warstwie rozkłada produkt tak, aby był bardzo bliziutko skórek. Tymczasem druga warstwa sama jej się rozkłada na lepkiej warstwie. Który sposób lepszy? Sprawdźcie sami, zobaczcie, który bardziej Wam pasuje i dajcie nam znać w komentarzu. Drugą warstwę malujemy nie dociskając pędzla do powierzchni płytki. Pędzel prowadzimy miękko, delikatnie w powietrzu. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na całość nakładamy top z drobinkami Top Ciuszek i ponownie utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Następnie bufferem o gradacji 220 delikatnie matowimy powierzchnię topu. Matowimy powierzchnię w sposób delikatny, żeby nie zetrzeć drobinek. A dlaczego matowimy? Po pierwsze, dużo łatwiej jest tworzyć wzór na zmatowionej powierzchni. Jeżeli nie byłaby zmatowiona, to pędzelek by się nam ślizgał. Po drugie, na zmatowionej powierzchni produkty, które nałożymy, będą się lepiej trzymać. Wacikiem nasączonym cleanerem wipe off przemywamy powierzchnię paznokcia. Następnie aplikujemy Super Matte i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na paletę nail art wykładamy kroplę Arte Brillante Black Poison i moczymy w nim pędzel Master Nail Art 007. Zdobienie zaczynamy od namalowania prostej, długiej linii. Malujemy ją od góry na 1/3 szerokości płytki. Kolejną linię malujemy po drugiej stronie, dokładnie w ten sam sposób i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Przechodzimy na środkowy paznokieć. Tak samo jak poprzednio, na szerokości 1/3 płytki malujemy długą, prostą linię, która może być odrobinę grubsza. Kiedy linie są gotowe, utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Kolejne linie namalujemy na małym paznokciu. Analogicznie do pozostałych paznokci, linia powinna biec po prawej stronie w 1/3 szerokości paznokcia. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Po zakończonej pracy fokus na pędzelek. Trzeba go wytrzeć, wyczyścić i mieć pewność, że żaden produkt nie został we włosiu, bo jeżeli nam się utwardzi, to kaplica. Będzie nam bardzo ciężko wyczyścić ten pędzelek, a nawet jak się uda, to nie będzie to już ten kształt taki fajny, którym dobrze i łatwo zdobić. Ale jeżeli już zniszczymy pędzelek, to go nigdy nie wyrzucamy, ponieważ może nam się przydać kiedyś do jakiejś alternatywnej techniki zdobienia, do której musielibyśmy zniszczyć swój klasyczny pędzel. Po co, skoro mamy ten w zapasie? Zatem wsadzamy do piórnika i czekamy na ten dzień, kiedy się na pewno przyda. Pędzel czyścimy z resztek żelu w kropli Protein Base i wycieramy o suchy wacik. Tak przygotowany i wyczyszczony pędzel jest gotowy do wykorzystania w kolejnych stylizacjach.
Pędzlem Master Nail Art 006 pobieramy niewielką ilość Arte Brillante Black Poison i rozpoczynamy malowanie ornamentów pośrodku wcześniej namalowanych linii. Stawiamy małą kropkę i wyciągamy z niej cienkie zawijasy. Warto przymrażać nasze zdobienie. Nie róbmy całego na raz, bo jeżeli zadrży nam ręka w finalnym etapie, to musimy całość usunąć i malować na nowo. A jeżeli sobie fragmentarycznie przymrażamy, to co najwyżej tylko ten ostatni element będzie do poprawy. Kolejne elementy zdobienia malujemy poniżej. Zaczynamy od postawienia łezki i wyciągnięcia cienkim pędzelkiem zawijasów. Wszystkie części ornamentów malujemy w ten sam sposób, pamiętając o odstępach między nimi, aby nie zlały się ze sobą. Wykańczamy ornamentami również dolną część paznokcia, aby nie zostawić zbyt dużo wolnej przestrzeni. Całość utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na małym palcu, z lewej strony długiej linii, malujemy delikatne i drobne ornamenty. Odwracamy dłoń, aby było nam łatwiej pracować i wykańczamy zdobienie. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Przechodzimy na środkowy palec. Tak samo jak poprzednio, czyli po lewej stronie długiej linii, malujemy drobne ornamenty. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Jeżeli chcemy wykonać ornamenty, to bardzo nam się przydadzą pędzelki z tak zwanym brzuszkiem. Jednym ruchem ręki jesteśmy wtedy w stanie wykonać czy grubszy element ornamentu, czy na przykład listek. I w Indigo, jeżeli szukamy pędzelków z brzuszkiem, to 003 włosie naturalne lub syntetyki 002 i 004. Przypomnijmy, włosie naturalne używamy w przypadku zdobień akrylowych i akwarelowych, a syntetyki w przypadku produktów światłoutwardzalnych. Na koniec sięgamy po sondę i moczymy ją w Arte Brillante Black Poison. Następnie wykańczamy nasze zdobienie kropkami. Stawiamy po kilka kropek na każdym z paznokci. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Voilà! Gotowe! Tak prezentują się dzisiejsze zdobienia z ornamentami. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie pracować z ornamentami i czy macie jakąś inspirację zaczerpniętą na przykład z kultury, sztuki, czy z jakiegoś pięknego obrazu. Dzielmy się swoimi inspiracjami. Pamiętajmy, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Do zobaczenia! Cześć!